Buongiorno, buonasera, bentrovati. Witajcie ponownie. Dzisiaj będzie odcinek, o który w komentarzach prosiliście mnie już kilka razy. Będzie gramatycznie. Tryb rozkazujący, czyli imperativo diretto, to temat, który w języku włoskim niestety nie jest najprostszy, ale też nie najtrudniejszy, żeby nie było tak źle. My dzisiaj zajmiemy się jedną jego częścią. Porozmawiamy o formach właśnie imperativo diretto, czyli wtedy o takich formach, których używamy zwracając się do kogoś ty. Ty zrób, ty posprzątaj, ty nie odkurzaj albo odkurzaj, zjedz, nie jedz i tak dalej. Imperativo diretto jest na szczęście najłatwiejszą częścią w ogóle trybu rozkazującego w języku włoskim. Jak utworzyć te formy? Jak powiedzieć do kogoś, żeby ktoś coś zrobił? Żeby utworzyć taką formę, a więc formę trybu rozkazującego, potrzebujecie takiej bardzo podstawowej wiedzy na temat koniugacji czasownika w języku włoskim. To na szczęście nie jest trudne. Jeżeli nie robiliście czasu teraźniejszego, to tak króciutko przypomnę, że te czasowniki, które są pierwszej koniugacji w języku włoskim, mają w bezokoliczniku końcówkę are. Druga koniugacja to końcówka ere, trzecia ire. Ta trzecia dzieliła się jeszcze na dwie podgrupy, ale my dzisiaj tego nie potrzebujemy. Dlaczego o tym mówię i jakie to w ogóle ma znaczenie, jeśli chodzi o tryb rozkazujący? No więc ma to takie znaczenie, że końcówki w trybie rozkazującym będą inne dla pierwszej koniugacji i inne dla koniugacji drugiej i trzeciej. Nie jest więc tak źle. Jeżeli mamy do czynienia z czasownikami, które w bezokoliczniku kończą się na are, to żeby utworzyć tryb rozkazujący, musimy odciąć końcówkę are i dodać końcówkę a. Czyli parla, mów, no mów. Mangia, jedz, no jedźże wreszcie. Mangia. Studia, ucz się. Studia bene, ucz się dobrze. Jeśli chodzi o koniugację drugą i trzecią, a więc końcówki ere i ire, tutaj nie musimy ich nawet rozróżniać. Ważne jest, że w takiej sytuacji, czyli kiedy macie z nimi do czynienia, z końcówkami ere i ire, odcinacie te końcówki i dodajecie i. Prendi, weź, bierz. Capisci, no zrozumże. Zrozumże wreszcie. Capisci. Senti, słuchaj, no posłuchajżesz. Wchodzi mąż do kuchni i słyszy, że żona mówi: Sono stanca, jestem zmęczony. A na to on: Cucina qualcosa e ti sentirai meglio. Ugotuj coś i poczujesz się lepiej. Cucina, czyli ugotuj. Końcówka a, bo mamy do czynienia z czasownikiem pierwszej koniugacji. Cucinare. Cucina, ugotuj. Zadajecie to samo pytanie chyba już trzeci raz, no i puszczają wam nerwy. Mówicie: rispondi. No odpowiedz-żeż. Rispondi. Tutaj mamy końcówkę i. Rispondi, dlatego że czasownik rispondere to czasownik należący do drugiej koniugacji. Guarda, si stanno baciando. No patrz, całują się. Guarda, patrz, popatrz. A dlatego, że czasownik guardare to czasownik
pierwszej koniugacji. Guarda, patrz, spójrz, popatrz. Sappia. Jake, aspetta! Bella, lascialo. No, Edward! Jake, aspetta! Per te. No, tu... Jake! Resta qui! Perché? Prova a darmi una buona ragione. Perché io... Przeczenia w trybie rozkazującym tworzy się jeszcze łatwiej. Nie jest tak źle, no ale tak jak wspomniałam wcześniej, dzisiaj zajmujemy się tylko imperativo diretto. Jak więc powiedzieć? Nie jedz, nie pij, nie oddychaj. Tu nie interesują nas nawet koniugacje. Żeby utworzyć tryb rozkazujący w przeczeniu, dodajemy oczywiście non, czyli nie, i używamy bezokolicznika, czyli czasownika totalnie nieodmienionego. Non lavorare, nie pracuj. Non mangiare, nie jedz. Non bere, nie pij. Non sentire, nie słuchaj. Non finire, nie kończ. Koleżanka opowiada Wam jakąś fascynującą historię, ale zaczyna robić się dość niebezpiecznie, zaczyna mówić dość negatywnie o kimś, kogo Wy akurat bardzo lubicie. Mówicie więc: non finire, nie kończ. No lepiej nie kończ. Non finire. Upraliście, ugotowaliście, posprzątaliście cały dom. Wchodzi Wasz chłopak, dziewczyna, partner, partnerka, małżonka. I mówi do Was: non mi dire che sei stanco. Albo non mi dire che sei stanca. No nie mów mi, że jesteś zmęczony, zmęczona. Non mi dire, nie mów mi. Non dire, nie mów. E tutto per oggi, to tyle na dzisiaj. Widzimy się oczywiście za tydzień. Kolejnymi częściami imperativo jeszcze się zajmiemy. Wierzcie mi, nie ma na co czekać. Powoli, spokojnie dojdziemy do tego. Vi auguro un buon fine settimana, oczywiście udanego weekendu. Divertitevi, bawcie się dobrze. Ciao, ciao!